Czym właściwie zmierzyć, kto był największym pisarzem fantastyki naukowej w historii? Zdobytymi nagrodami? Książkami, które przebiły się do mainstreamu? A może wpływem, jaki twórczość danego autora wywarła na cały gatunek? Niezależnie od przyjętej perspektywy, jedno nazwisko będzie nieustannie wracało. Robert Heinlein. Najważniejszy pisarz złotej ery fantastyki naukowej. W dzisiejszym odcinku Fantastycznych Fundamentów opowiem Wam o jego życiu, twórczości oraz kontrowersjach, które wzbudzał. Zapraszam. Robert Anson Heinlein urodził się 7 lipca 1907 roku w Butler w stanie Missouri. Pochodził z niemiecko-amerykańskiej rodziny, silnie związanej z militarną historią Stanów Zjednoczonych. Przedstawiciele jego rodu brali bowiem udział w każdej wojnie prowadzonej przez USA, począwszy od wojny o niepodległość. Niewiele zabrakło, by i sam Heinlein został zawodowym żołnierzem, aktywnie służącym na polu bitwy w czasie II wojny światowej. Po ukończeniu szkoły średniej, wobec ograniczonych perspektyw dalszej edukacji wynikających z trudnej sytuacji finansowej, Heinlein wstąpił do Akademii Marynarki Wojennej, gdzie rozpoczął szkolenie oficerskie. Był tam wzorowym kadetem, regularnie otrzymującym pochwały za swoją postawę. Służył głównie na okrętach, ale szkolił się również jako strzelec i odnosił sukcesy w szermierce. W 1929 roku ukończył akademię, zdobywając wykształcenie odpowiadające kierunkowi inżynierii elektrycznej, po czym szybko rozpoczął służbę w zawodowej marynarce. Służył głównie na lotniskowcach, wówczas wciąż jeszcze nowości w strategii morskiej, gdzie odpowiadał przede wszystkim za komunikację radiową. Uzdolnionemu matematycznie Heinleinowi wróżono jednak wielką karierę. Jego rówieśnicy byli wręcz pewni, że pewnego dnia będzie on projektował nowe samoloty dla wojska. W kwietniu 1930 roku był nawet czasowo oddelegowany do stworzonego specjalnie dla niego stanowiska przy pracy z pierwszymi analogowymi komputerami dla marynarki, tak zwanymi ręczkiperami, które umożliwiały precyzyjne obliczanie trajektorii pocisków z niestabilnych platform. Błyskotliwie zapowiadającą się karierę wojskową przerwały jednak problemy zdrowotne. W 1932 roku, niedługo po awansie na porucznika marynarki, Heinlein trafił do szpitala. Po długiej diagnostyce wykryto u niego gruźlicę i w 1934 roku został uznany za trwale niezdolnego do służby. Po odejściu z marynarki Heinlein wrócił do Kalifornii i rozpoczął studia doktoranckie z fizyki, jednak szybko porzucił je na rzecz polityki. Zaangażował się w kampanię Upton Sinclair oraz jego program EPIC, mający walczyć z biedą w Kalifornii. W 1938 roku Heinlein samodzielnie wystartował w wyborach do stanowego zgromadzenia. Przegrał jednak i była to porażka, która skutecznie zakończyła jego polityczne ambicje. Jesienią tego samego roku znalazł się w trudnej sytuacji finansowej, z żoną na utrzymaniu i kredytem hipotecznym. Szukając sposobu na zarobek, zwrócił się ku literaturze. Od kiedy ukończył 16 lat i poznał fantastykę naukową, sprzedając gazety i magazyny, by pomóc w domowym budżecie, czytywał wszystko, co tylko wpadło w jego ręce. Zaczął więc szukać sposobu na dostanie się do ciągle rozszerzającego się świata pulpowych magazynów poświęconych fantastyce naukowej. Wiele z nich prowadziło wówczas nabór nowych pisarzy i organizowało konkursy, w których można było zarobić kilka dolarów. Ostatecznie Heinlein wysłał swoje opowiadanie do Astounding Science Fiction, które oferowało najlepsze stawki. Redaktorem pisma był już wtedy John W. Campbell, inna z kluczowych postaci w historii gatunku. Szukał wówczas autorów z naukowym zapleczem i chciał odejść od schematów kosmicznych kowbojów i szalonych naukowców na rzecz wiarygodnej, opartej na prawdziwej wiedzy i nauce fantastyki. Zdyscyplinowany inżynier z wojskowym doświadczeniem idealnie wpisywał się w tę wizję. W sierpniowym numerze magazynu Astounding Science Fiction z 1939 roku ukazało się debiutanckie opowiadanie Roberta Heinleina, zatytułowane Lifeline. Tekst opowiadał o naukowcu, który stworzył maszynę przewidującą moment śmierci człowieka. Inny autor mógłby zamienić ten pomysł w przygodową historię o ucieczce przed przeznaczeniem, ale nie Heinlein. Zamiast tego napisał opowieść przesyconą polityką i ekonomią. Osią fabuły uczynił bunt firm ubezpieczeniowych zagrożonych bankructwem przez nowy wynalazek. Już ten jeden tekst wyraźnie wskazywał kierunek jego twórczości. Jak zauważył Campbell, Heinlein w przeciwieństwie do innych autorów nie pisał o przyszłości, lecz o ludziach w przyszłości. To podejście stworzyło cały trend złotej ery science fiction, fantastykę społeczną skupioną na konsekwencjach technologii, a nie samej przygodzie. Najpełniejszym wyrazem tej wizji stał się cykl Historia przyszłości, seria opowiadań i powieści przedstawiających dzieje ludzkości od połowy XX do początków XXIII wieku. Heinlein pokazywał w nim świat kształtowany przez wynalazki, kryzysy i decyzje jednostek z dużym naciskiem na realizm naukowy,
ekonomiczny i polityczny. Po sukcesie Lifeline, Heinlein szybko ugruntował swoją pozycję jako czołowy autor Astounding, co jednocześnie oznaczało pozycję najważniejszego pisarza science fiction w ogóle. Jego rozpęd miała jednak wkrótce zatrzymać II wojna światowa. Natychmiastowo po ataku na Pearl Harbor Heinlein zgłosił się do ponownej służby w marynarce. Mimo braków kadrowych, jego kandydatura została jednak odrzucona ze względu na historię zdrowia. Zamiast tego w 1942 roku podjął pracę jako inżynier lotniczy w stoczni marynarki w Filadelfii. Było to miejsce, w którym testowano najnowocześniejsze technologie wojenne, a Heinlein obracał się w środowisku naukowców i kolegów po piórze, takich jak Asimov czy Sprague du Camp. Wojna na kilka lat niemal całkowicie zahamowała jego karierę literacką. Paradoksalnie jednak, po jej zakończeniu, Heinlein wrócił w znakomitej formie, publikując kolejne przeboje i pomagając wynieść fantastykę naukową z niszy do mainstreamu. Dużą rolę odegrała w tym jego trzecia żona, Virginia Heinlein, nie tylko partnerka życiowa, ale też współtwórczyni wielu pomysłów i ważne wsparcie merytoryczne. W pierwszym dziesięcioleciu po wojnie ukazały się m.in. Władca marionetek i Dabbler, powieść, za którą Heinlein otrzymał swoją pierwszą nagrodę Hugo. W tym czasie zaczął też publikować poza środowiskiem pulpowym. Trafiał do bardziej mainstreamowych magazynów, takich jak Playboy czy The Saturday Evening Post. Coraz częściej wydawał również książki w twardej i miękkiej oprawie, co oznaczało większe zarobki i stopniowe odejście od magazynów i krótkich form na rzecz pełnoprawnych powieści. Większość jego utworów dla dorosłych czytelników podejmowało tematy zimnej wojny i zawierało wyraźną krytykę socjalizmu. Z tego powodu przez dekadę pozostawał praktycznie niedostępny dla czytelników po wschodniej stronie muru berlińskiego. W Polsce, by porządnie zaznajomić się z jego twórczością, trzeba było czekać aż do upadku PRL-u. Co ciekawe, mimo skojarzeń z polityką i militariami, na początku lat 50. Heinlein odnosił ogromne sukcesy w literaturze młodzieżowej. Była to świadoma, finansowa decyzja. Przez ponad dekadę publikował w okolicy Świąt Bożego Narodzenia książkę o charakterystyce Young Adult. Historie te, choć kierowane do różnych grup odbiorców, łączył wspólny motyw. Młody bohater, wkraczający w dorosłość. Przyniosły mu one nie tylko popularność wśród nowych fanów i stabilność finansową, ale też wychowały całe pokolenie przyszłych inżynierów. Dlaczego więc Heinlein porzucił dochodową serię dla młodzieży? Punktem zapalnym była całostronicowa reklama w prasie, nawołująca do zaprzestania testów nuklearnych prowadzonych przez Stany Zjednoczone. Dla Roberta Heinleina, byłego oficera marynarki i zwolennika silnej pozycji militarnej, był to pogląd nie do przyjęcia. Swoją frustrację przelał na powieść znaną jako Żołnierze kosmosu. To historia wojny ludzi z rasą kosmicznych insektów sterowanych zbiorową świadomością. Jej sednem nie jest jednak sama akcja czy wzmacniane pancerze oddziałów zmechanizowanej piechoty, lecz wizja społeczeństwa, w którym pełnię praw obywatelskich, a co w tym idzie również prawo głosu, zdobywa się poprzez służbę federalną, najczęściej wojskową. Możliwość decydowania o przyszłości ojczyzny miała być nagrodą za odpowiedzialność, lojalność i gotowość do poświęceń. Początkowo książka miała trafić do jego młodzieżowego cyklu, ale została odrzucona przez wydawcę. Heinlein przerobił ją więc na powieść dla dorosłych i rozgoryczony zakończył wieloletnią współpracę, definitywnie odchodząc od literatury młodzieżowej. I choć Żołnierze kosmosu zostali odznaczeni nagrodą Hugo, w przestrzeni science fiction wybuchły gorące dyskusje na jej temat. Autorzy i odbiorcy, składający się głównie z ludzi o lewicowych poglądach, jeszcze przez dziesięciolecia prowadzili ożywione dysputy na temat zawartych w niej motywów, a do Heinleina z niejednej strony przylepiano łatkę faszysty. I przy tym wszystkim, jak dziwne jest to, że 2 lata później ten sam autor wydał książkę, która stała się Biblią hipisów. Mowa o opowieści Obcy w obcym kraju z 1961 roku, inspirowanej motywem Mowgliego z Księgi Dżungli. To historia człowieka wychowanego na Marsie przez obcą rasę, który po powrocie na Ziemię patrzy na ludzkość z zupełnie innej perspektywy, często bardzo krytycznej. To powieść głęboko polityczna, ale przede wszystkim opowieść o wolności jednostki, także tej seksualnej. I to właśnie ten aspekt najmocniej trafił do amerykańskich dzieci kwiatów. Mimo mieszanych recenzji, książka zdobyła nagrodę Hugo i jako pierwsza powieść science fiction trafiła na listę bestsellerów The New York Times. Kolejna dekada to pasmo sukcesów Heinleina. Powstała wówczas m.in. Luna to surowa pani, a autor regularnie zdobywał przeróżne nagrody i nominacje. W swoich książkach coraz śmielej eksplorował tematy indywidualizmu, libertarianizmu i wolności, także w sferze emocjonalnej i fizycznej. Kres jego dominacji przyniosły jednak problemy zdrowotne. W
1970 roku Heinlein otarł się o śmierć z powodu choroby jelit, a powrót do względnej normalności zajął mu niemal 2 lata. Przez całe lata 70. zmagał się jednak z kolejnymi schorzeniami, w tym z licznymi mikroudarami spowodowanymi niedotlenieniem mózgu. Dopiero pod koniec lat 70. przeszedł nowoczesny wówczas zabieg bypassu tętnicy szyjnej, który umożliwił mu nie tylko powrót do normalnego funkcjonowania, ale również pisania. Po 1980 roku opublikował jeszcze kilka książek, ale jego twórczość wyraźnie się zmieniła. Pojawiło się więcej refleksji nad starzeniem się i śmiercią, a także kontrowersyjne wątki seksualne sięgające tematów tabu, takich jak kazirodztwo. I gdy wydawało się, że autor zaczął łapać drugi oddech i wracał do swojego starego tempa pisania, śmierć przyszła po niego niespodziewanie we śnie. 8 maja 1988 roku. Robert Anton Heinlein na zawsze zmienił fantastykę naukową, pomagając wynieść ją z niszy do głównego nurtu. W trakcie kariery był 12-krotnie nominowany do nagrody Hugo, otrzymując 4 statuetki. Zdobył również 6 nagród Retro Hugo za teksty powstałe zanim zaczęto przyznawać tę najbardziej prestiżową nagrodę w świecie science fiction. Jako pierwszy pisarz w historii otrzymał również tytuł Wielkiego Mistrza Fantastyki. A jak czyta się Heinleina dzisiaj? Przewidywania z obszernej historii przyszłości nie zestarzały się najlepiej. Choć nie ukrywam, że znajdują się tam jedne z moich ulubionych tekstów tego autora. Szkoda tylko, że całość tego cyklu nie doczekała się nigdy pełnego polskiego przekładu. Wiele z tych opowiadań i nowelek musiałem czytać w oryginale. Mam jednak wielką nadzieję, że jeszcze kiedyś doczekamy się pełnego, rodzimego wydania. Jeżeli chodzi o jego najpopularniejsze książki, te również są nadgryzione zębem czasu. Wiele z nich to w gruncie rzeczy opowiadania o zimnej wojnie. Dla młodszego odbiorcy mogą być one już dość odległe, a niektóre alegorie do Wielkiego Brata wręcz niemożliwe do wychwycenia. Te książki wciąż potrafią robić świetne wrażenie, ale zupełnie inaczej niż 50-60 lat temu. Mam też pewne zastrzeżenia do jego stylu jako całości. O ile krótkie teksty Heinleina czyta się świetnie i nie mam im absolutnie niczego do zarzucenia, o tyle w dłuższych formach autor ma tendencję do rozpraszania głównego wątku pobocznymi dygresjami. Powieści zwykle zaczynają się znakomicie, z rozmachem i świetnymi pomysłami, ale gdzieś w połowie tempo siada i pojawia się u mnie zwykłe zmęczenie lekturą. Wyjątkiem była dla mnie jedynie Luna to surowa pani i Dubler, który był po prostu zbyt krótki, żeby zdążyć mnie zmęczyć. No i jest jeszcze jedna kwestia. Seksizm. Choć Heinlein chętnie wprowadzał kobiety do swoich powieści, często sprowadzał je do roli atrakcyjnych ozdób. Typowa heinleinowska bohaterka to zwyczajna pin-up girl z plakatów rozwieszonych w wojskowych barakach. Piękna, młoda, zbudowana tak, by cieszyć oko mężczyzny i zawsze seksualnie dostępna. Dziś czyta się to po prostu niesmacznie. Pomimo kilku moich zastrzeżeń, zdecydowanie warto sięgnąć po twórczość Heinleina. Po pierwsze, był on po prostu tytanem gatunku science fiction, który na stałe zmienił jego historię. Jego teksty wciąż pełne są interesujących nowinek technicznych, oryginalnych pomysłów oraz subtelnego, inteligentnego humoru. Wprowadził również do przestrzeni publicznej wiele nowych pojęć i słów, które do dziś używane są w świecie fantastyki. A takie rzeczy zawsze najlepiej poznawać u źródła. A na dziś to już wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia.